tej strony Szapi i do Was serdecznie ponownie na moim kanale. Odkąd temat sprzedawania strojów staje się coraz bardziej popularny w Polsce, wielu z Was pyta się mnie tutaj właśnie na kanale, czy w komentarzach, czy PM-kach na Instagramie, jak takie stroje sprzedawać, gdzie szukać kupców, no i właśnie jak je pakować do wysyłki. Ostatnio właśnie 2 moje kostiumy znalazły nowych właścicieli, stąd uznałam, że to jest dobry czas właśnie, żeby nagrać taki filmik i przy okazji pokazać Wam, jak przygotowuję moje dzieci w daleką podróż właśnie za morze. Natomiast te kostiumy są głównie szyte, więc jakby w tym odcinku nie mogę Wam pokazać, jak pakuję takie naprawdę wielkie zbroje, wielkie pudła, co jest naprawdę achievementem na inną skalę, ale wciąż uznałam, że mogę Wam przecież pokazać właśnie taką troszkę mniejszą paczkę, to jak się właśnie pakuje stroje szyte, stroje takie troszkę mniej delikatne i w ten sposób również pokażę Wam, jak ten Tetris staje się w paczce. Co również oznacza, że jeżeli uda mi się sprzedać jakiś większy kostium w przyszłości, to możecie liczyć na drugą część tego filmiku, ale w tym momencie skupmy się właśnie na tych podstawach tego, jak takie stroje po prostu sprzedawać. Sposobów jest naprawdę masa i miejsc jest również masa, gdzie takie kostiumy możecie sprzedać. Ja osobiście preferuję kombo Facebooka i sklepu na Etsy. Kostiumy na sprzedaż widziałam również w serwisach typu Gumtree, OLX, czy na przykład za granicą jakieś fora cosplayowe. Gdziekolwiek, gdzie właśnie takie oferty mogą być, będą pasować i po prostu możecie je znaleźć. Jeżeli chodzi o Facebook, to jest tutaj naprawdę masa różnych grup sprzedażowych, słuchajcie, i w Polsce, i za granicą. Polskie grupy to na przykład cosplayowy sklepik jest na przykład, kupię, sprzedam cosplay, szukajcie ogólnie takich grup właśnie pod takimi hasłami, a jeżeli chodzi o sklepy i strony zagraniczne, to polecam właśnie wpisywać jakiś cosplay sale, buy cosplay, sale cosplay, coś, co Wam się może kojarzyć właśnie z sprzedażą i zakupem kostiumów. Na takich grupach jest naprawdę bardzo dużo różnych osób z różnymi właśnie pomysłami na kostiumy, którzy szukają lub sprzedają swoje stroje, więc możecie tam naprawdę bardzo łatwo znaleźć klientów. Gdy już wycenimy wartość naszego kostiumu i ile pieniędzy byśmy za niego chcieli, należy go wystawić na takiej właśnie grupie, przy okazji dodając, że koszt wysyłki jest osobny, co wyliczymy później razem z klientem, ale o tym będzie troszkę dalej w filmiku. I następnie podajemy właśnie, słuchajcie, wszystkie dane, czyli właśnie jaki ten kostium jest w stanie, czy jest to stan zużyty, czy właśnie nowy, czy taki dość spoko. Przy okazji właśnie również jego wymiary, czy jest to rozmiar MLS, najlepiej jakbyście w ogóle ten kostium zmierzyli i podali właśnie wymiary, konkretne wymiary właśnie w centymetrach, czy właśnie w calach dla zagranicznych kupujących. I najlepiej po prostu podajecie wszystkie rzeczy, które w ten kostium wchodzą, żeby nie było żadnych nieporozumień, na przykład jeżeli na zdjęciu Waszym w stroju jest jakaś peruka, a ta peruka później nie będzie dołączona do zestawu, również to zapiszcie, dajcie znać, żeby każdy z kupujących wiedział, co kupuje i żeby potem po prostu nie było problemów i jakichś właśnie niedomówień. Pamiętajcie, żeby dodać naprawdę dużą ilość zdjęć, najlepiej jakby bez modela, na podłodze rozłożony kostium, tak żeby każdy mógł zobaczyć, co naprawdę właśnie zakupuje. Przy okazji, jeżeli kostium ma jakieś wady, to koniecznie zapiszcie to właśnie w ofercie, dajcie znać, zróbcie nawet zdjęcia tym wadom, tak żeby kupiec po prostu no dosłownie wiedział, co kupuje i potem żebyście mieli właśnie żadnych kłopotów, czy jakichś właśnie sporów przez PayPala później, tak żeby naprawdę nie było żadnych podstaw, żeby się do Was przyczepić. Koniecznie pamiętajcie o tym, że gdy rozmawiacie właśnie z kupcem na temat kupna tego stroju, to rozmawiajcie gdzieś pisemnie, czy to przez maile, czy przez Facebooka, po to, żeby nic nie było, wiecie, takie niedomówione, właśnie w razie jakichś tam sporów później w kwestii tego zakupu, tak żebyście wszystko mieli na dowodzie właśnie pisemnie, żeby w miarę możliwości móc później ten dowód, tą rozmowę zareprezentować na przykład PayPalowi, czy jakiejkolwiek innej platformie, przed którą sprzedajecie ten kostium. Podczas wyceny kosztów wysyłki Waszego kostiumu bardzo istotna będzie jego waga. Stąd polecam Wam po prostu wcześniej zaopatrzyć się w jakąś wagę, taką dokładniejszą, na przykład łazienkową, ale taką, wiecie, bardziej dokładną, taką cyfrową na przykład, która po prostu będzie dobrze ważyć Waszą paczkę i w taki sposób możecie właśnie po spakowaniu jej sprawdzić, ile mniej więcej taka paczka będzie ważyć, żebyście mogli zobaczyć właśnie w cennikach kurierskich, tam właśnie poczty, ile taka paczka po prostu będzie już kosztować. Koniecznie ustalcie z kupującym sposób wysyłki Waszego przedmiotu. Jeżeli jesteście w Polsce, to mamy naprawdę bardzo dużo różnych opcji, jak na przykład paczkomaty, czy właśnie jakieś firmy kurierskie, Poczta Polska, przesyłki priorytetowe, ekonomiczne, jakieś tam pobrania, czego osobiście Wam trochę odradzam, ponieważ wysyłki pobraniowe są bardzo niebezpieczne dla sprzedających. Pomyślmy o tym, jak na przykład taką paczkę, dużą, drogą paczkę wyślemy właśnie do kogoś i ktoś tego nie odbierze, więc ta paczka musi do nas wrócić i musimy jeszcze raz zapłacić za wysyłkę. No to jest coś, co się zdarza, zwłaszcza wśród właśnie młodszych kupujących, którzy nie mają swojego konta bankowego i stąd właśnie proszą o wysyłkę pobraniową i no po prostu to się bardzo często źle kończy, stąd po prostu Wam to osobiście odradzam, bo sama się tym parę razy przejechałam.
Jeżeli chodzi o wysyłki zagraniczne, to osobiście używam w większości przypadków po prostu Poczty Polskiej. Nie dlatego, że ja jestem fanką, ponieważ tyle razy, ile miałam spory, reklamacje, roszczenia z Pocztą Polską, to naprawdę głowa mała, ale są bardzo tani. Tak naprawdę chyba najtańsi na rynku, jeżeli chodzi o duże przesyłki, więc po prostu jakby klient sam wybiera, czym taką właśnie swoją paczkę chce otrzymać. No i zazwyczaj wybiera właśnie opcję najtańszą, jaką jest poczta, no więc jakbyś się muszę na to zgadzać. Jeżeli chodzi o pocztę, to mamy różne opcje. Jeżeli mamy właśnie jakieś mniejsze przesyłki, które są do 2 kg i takie dość małe paczki, musiałabym to jakoś tam pokazać, może tu na ekranie Wam dam wymiary tych paczek. Takie paczki mogą zostać wysłane jeszcze Global Expressem, czyli taką opcją bardzo tanią, która tak naprawdę jest wagowo i jakby cenowo jak list zagraniczny. Stąd takie paczki potrafią nawet kosztować może jakieś 50 zł, co jest naprawdę bardzo tanią opcją na takie właśnie zagraniczne wysyłki, co Wam serdecznie polecam. Ja po prostu uwielbiam Globala i bardzo często nim wysyłam gdziekolwiek. Natomiast większe paczki możecie wysłać na przykład kurierem Poczty Polskiej, który nazywa się EMS i ten kurier jest dość niezawodny, jakby nigdy nie miałam problemów z tym, że paczka gdzieś utknęła. Natomiast problemy mam z paczkami ekonomicznymi, które są drogą lądowo-morską, czyli taka paczka po prostu najpierw jedzie tam samochodzikiem, a potem płynie statkiem właśnie za oceany, zazwyczaj do Ameryki, czy tam gdzie wysyłam, czyli najczęściej Ameryka. I te paczki idą około 2-3 miesięcy nawet i bardzo często takie paczki po prostu giną gdzieś po drodze i potem musimy zakładać reklamacje, roszczenia, muszę dawać pieniądze mojemu klientowi, co jest po prostu bezsensowne i niebezpieczne. Stąd zawsze będę polecać właśnie kurierów, czy właśnie Globala. Zazwyczaj jak opowiadam swoim klientom historię o tym, że wysyłam raz paczkę do Australii, właśnie przez pocztą ekonomiczną, właśnie lądowo-morską i ta paczka szła najpierw 3 miesiące, po czym kurier wyrzucił ją gdzieś na jakimś tam ogródku swojego klienta, który nawet nie wiedział, że to jest jego paczka, po czym mówił mi tam właśnie na PayPalu, że tej paczki nie otrzymał, mimo tego, że było napisane w trackingu, że ją otrzymał. Naprawdę kosmos. No i po takich właśnie historiach oni tracą chęć na paczki ekonomiczne i wybierają zazwyczaj kurierów, co jest dla mnie bueno. Stąd właśnie polecam najpierw z nimi po prostu porozmawiać jak z ludźmi i wytłumaczyć, jakie są ich opcje wysyłki. A i na koniec, jeżeli chodzi o wysyłki, jeszcze mi się przypomniało, jeżeli szukacie jakiejś fajnej opcji kurierskiej w Polsce, to jest taka strona, nazywa się furgonetka.pl i tam widziałam, że jest naprawdę super sprawa, ponieważ możecie wpisać spokojnie dane swojej paczki, właśnie tam wagę, adres, dokąd ona ma iść, czy ekspres, czy właśnie jakaś wolniejsza i na tej platformie możecie sobie sprawdzić, ile będzie ona kosztować w różnych firmach kurierskich, co jest super, ja bardzo często z niej korzystam. Oczywiście, jeżeli nie używam tej Poczty Polskiej, no bo to się trochę mija z celem, ale właśnie polecam, ogólnie widziałam, że dużo jakby właśnie jakichś kodów rabatowych po internecie gdzieś tam krąży, stąd możecie dostać jeszcze tańsze właśnie te wysyłki, no co jest w sumie spoko. No dobra, ale przejdźmy do kwestii płatności i tu również bym Was chciała bardzo ostrzec, że nie wysyłamy niczego przed tym, jak pieniążki przyjdą na nasze konto. Absolutnie nic nie wysyłamy, ponieważ możecie tylko naprawdę skończyć z pustą kieszenią i poczuciem, że jesteście frajerami, jak ja czasem. No tak, przyznam szczerze, że parę razy tak zrobiłam, ponieważ ktoś mnie bardzo prosił, ponieważ miał jakiś konwent właśnie za 3 dni i błagał mnie wręcz, żebym tę paczkę wysłała priorytetem jak najszybciej, co robiłam, ponieważ ufałam tej osobie, pomyślałam, no przecież wszyscy jesteśmy właśnie mangowcami, cosplayerami, no jakoś tak czułam, że czemu miałabym nie ufać? No i kończyłam bez kasy i bez produktu. Więc już się nauczyłam właśnie bardzo mocno, że takich rzeczy nie robimy i po prostu czekamy albo aż ten przelew przyjdzie na nasze konto i możemy go zobaczyć fizycznie tam właśnie na historii przelewów, albo po prostu czekamy na screenshot lub PDF właśnie z dowodem przelewu właśnie od tej osoby, która ten przedmiot kupuje. I w taki sposób po prostu się zabezpieczamy przed zostaniem oszukanym. Natomiast gdybym się miała postawić w sytuacji klienta, który ma właśnie kupować jakiś drogi kostium od kogoś, kogo absolutnie nie zna i wysyła te pieniądze przez internet, to również absolutnie rozumiem Was. I w tej sytuacji na przykład polecałabym jakieś firmy pośredniczące, czyli na przykład PayPal czy Allegro. No, głównie w Polsce Allegro na przykład, gdzie możemy wystawić nasz kostium jako taką aukcję grzecznościową dla tej XYZ, dla jakiejś osoby, której właśnie to sprzedajemy. W opisie właśnie jakieś takie podstawowe dane naszej transakcji i taki kostium można właśnie zakupić również przez taki serwis. W taki sposób na przykład zabezpieczamy się przed jakimiś właśnie skamerami, czy właśnie w jakiś sposób możemy być pewni, że jednak Allegro stanie w naszym konflikcie i pomoże go rozwiązać, gdyby tfu, coś się wydarzyło.
Jeżeli chodzi o wysyłki zagraniczne, to koniecznie tylko i wyłącznie PayPal. To jest coś, co zawsze używam i powiem Wam szczerze, nie wyobrażam sobie jakiejkolwiek sprzedaży czegokolwiek przez internet bez PayPala. Tak naprawdę to jest coś, co sprawia, że jestem bezpieczna, ponieważ PayPal to jest taki system, w którym właśnie, no jest to taką platformą pośredniczącą między właśnie klientem a kupującym i te pieniądze, które Wy chcecie komuś wysłać, najpierw musicie wpłacić sobie na konto PayPalowe i z tego konta możecie po prostu te pieniądze przelać na konto PayPalowe drugiej osoby. Więc te pieniądze są jakby w takiej chmurze, tam gdzieś wiszą i gdyby cokolwiek się wydarzyło, to PayPal absolutnie wkroczy i te pieniądze Wam spokojnie odeślę. Miałam bardzo takie właśnie sytuacje, w których czułam się na takiej straconej pozycji, ponieważ na przykład kostium zaginął gdzieś w akcji, mimo tego, że właśnie ja miałam tracking, mój klient miał tracking i ten kostium jakby nie był u mnie, ani nie był u klienta, tylko gdzieś w kosmosie przez 4 miesiące i już po prostu straciliśmy wiarę w to, że ta paczka się gdzieś odnajdzie, to jednak PayPal potrafił właśnie te pieniądze ciągle zatrzymać dla mnie, jednocześnie wysyłając rekompensatę klientowi, więc jakby w taki sposób i ja, i on byliśmy uratowani, co jest naprawdę, wydaje mi się, super sprawą i jakby tego się nie spodziewałam po żadnej innej platformie, a jednak PayPal takie rzeczy robi i serdecznie ich polecam. Uważam, że to jest jeden z najlepszych właśnie takich bezpiecznych serwisów, bezpiecznych platform do takich właśnie internetowych transakcji. W związku jeszcze z PayPalem pamiętajcie proszę o tym, żeby zawsze i wyłącznie wysyłać te pieniądze właśnie do swoich sprzedawców, tylko tą opcją właśnie opłacaniem za produkty i towary, ponieważ jeżeli wysyłacie ją tą pierwszą opcją, czyli dla przyjaciół i znajomych, to jest duża szansa, że w wypadku jakiegoś konfliktu, jakiegoś sporu o ten produkt, PayPal nie stanie po waszej stronie, ponieważ wysyłając tą opcją dla znajomych, PayPal uzna, że po prostu tych ludzi powinniście znać i wiecie, co robicie. Stąd niestety jakby bardzo często może on nie pomóc Wam właśnie w tym sporze. Więc polecam właśnie wysłanie tą opcją za towary. PayPal wtedy pobiera właśnie jakiś procent od tej kwoty, więc będziecie musieli dodać tam parę dolarów więcej, czy tam parę euro więcej, no ale jesteście bezpieczni w razie W. Taką platformą pośredniczącą również dla Was może być Etsy, czyli taki sklep internetowy, który każdy z Was może sobie założyć i w taki sposób sprzedawać swoje rzeczy, swoje właśnie kostiumy, produkty przez internet właśnie do innych hobbystów. Tylko że Etsy to jest w ogóle temat na osobny filmik, powiem Wam szczerze. To jest straszny labirynt, jeżeli chodzi o właśnie jakieś kwestie papierkowe. I również Etsy zabiera bardzo duży procent od sprzedaży. Tak naprawdę każda z tych platform, którą będziecie używać, czy to Allegro, czy właśnie PayPal, zabiera jakiś procent podczas jakby przelewania tych pieniędzy, czy tam właśnie sprzedaży różnych rzeczy, co jest, wydaje mi się, normalne już, jeżeli chodzi o takie sprzedaże internetowe, ale Etsy naprawdę ten procent ma bardzo duży i bardzo często, trzeba te ceny zawyżać, żeby tak naprawdę móc w jakikolwiek sposób na tym zarobić. Stąd uprzedzam Was, te ceny muszą być właśnie troszkę wyższe, tak samo na Allegro, bo ono też zabiera jakiś procent i na Etsy, tak samo prosicie przez PayPala o troszkę większe wpłaty, tam jest bodajże 1 czy 2% tej kwoty, tak żeby właśnie móc jednak wyjść na swoje z tymi kwotami właśnie za Wasze kostiumy. Załóżmy, że wszystko się udało, kostium już jest sprzedany, Wasz klient jest zadowolony, tylko właśnie czeka, aż ten jego nowy kostium do niego przyjdzie, pieniążki do Was przyszły, więc już nadszedł tylko i wyłącznie czas na spakowanie Waszego kostiumu i wysłanie go do klienta. Na koniec chcę Was tylko przestrzec, żebyście wiedzieli o tym, że gdy wysyłacie takie rzeczy typu właśnie jakieś stare kostiumy, czy jakieś takie bardzo małe rzeczy, jakieś peruczki właśnie wasze używane, to nie jest tym nic złego, to jest sprzedaż okazjonalna, ale gdybyście chcieli już na przykład zakładać jakiś sklep, czy właśnie przyjmować dużo zleceń, to już musicie się z tego rozliczać, właśnie tam z fiskusem, więc ostrzegam po prostu, żebyście byli tego świadomi, że jeżeli to jest tylko takie, rzadkie, raz na jakiś czas, to wszystko spoko, ale gdybyście robili to codziennie, czy tam 5 razy w tygodniu, to już z tego może być trochę kłopot i musicie się jakby troszkę doedukować w kwestiach podatkowych i tak dalej. Stąd tylko Wam mówię, żebyście po prostu o tym wiedzieli i byli tego świadomi. Okej, to zabieramy się za pakowanie moich paczek, ponieważ w podróż ich życia płynie dzisiaj Bella i Kotori. Zacznijmy od wypełnienia dróżków pod nasze paczki. To jest naprawdę istotny krok, więc proszę skupcie się przy tym i nie popełnijcie żadnego błędu. Dokładnie wpiszcie dane adresata. A jeżeli macie taką okazję i szansę, to proście go również o numer telefonu, ponieważ to czasem bardzo się przydaje dla kurierów. I koniecznie nie oszukujcie, piszcie dokładnie, co jest w paczce, zwłaszcza jeżeli jest coś metalowego, ponieważ takie paczki bardzo często przechodzą kontrolę bezpieczeństwa. Jeżeli jakiś celnik zauważy, że jest coś nie halo, zwłaszcza na rentgenie, to można taką paczkę otworzyć, wybebeszyć i coś popsuć w środku. Następnie musimy przygotować nasze kostiumy do wysyłki. I tu Was bardzo uczulam, koniecznie wypieszcie najpierw Wasze stroje przed wysyłką. Chyba nie ma nic gorszego niż dostanie w paczce śmierdzącego, brudnego, zapoconego stroju po kimś. No po prostu fuj. Kolejnym krokiem będzie znalezienie odpowiedniego pudełka.
Pamiętajcie o tym, że Poczta Polska czy kurierzy zawsze mają jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o wymiary paczek, stąd musicie się upewnić, że wasz karton po prostu mieści się w tych ograniczeniach. Następnie pakujemy elementy kostiumu w osobne woreczki. Raczej nie wrzucamy wszystkiego jak leci do paczki, ponieważ po pierwsze to będzie okropnie wyglądać, po drugie te rzeczy po prostu się mogą popsuć, ponieważ jeżeli położycie coś ciężkiego na jakiś delikatny element kostiumu, to jest ogromna szansa, że ten ciężki element po prostu zmiażdży ten mały. Jeżeli w stroju będzie również peruka, to koniecznie ją wcześniej wyczeszcie, doprowadźcie do dobrego stanu, ponieważ chyba nikt nie chce dostać jakiego kołtuna w paczce. Troszkę jedwabiu do włosów, dobra szczotka i powoli szczeszemy od dołu do góry. Jeżeli już mowa o perukach, to mam naprawdę bardzo sporo takich właśnie starych worków po jakichś perukach, które wykorzystywałam do przeróbek, czy właśnie zagęszczeń innych peruk. Osobiście staram się produkować jak najmniej plastiku, nawet jeżeli cosplay jest bardzo brudnym hobby, tworzymy naprawdę sporo śmieci, to wciąż takie worki właśnie zatrzymuję i jeżeli jest okazja, właśnie jak na przykład teraz przy wysyłaniu jakiegoś kostiumu, wykorzystuję te worki do pakowania innych elementów w stroju. W tej paczce najbardziej ciężkim, a jednocześnie delikatnym elementem będzie spluwa Divy. Odlałam ją w całości z żywicy, więc jest ona dość ciężka, a jednocześnie odstające elementy mogą być troszkę delikatne. Stąd postanowiłam zapakować ją w naprawdę ogromną ilość folii bąbelkowej. W tym przypadku pakuję kostium, który po prostu jest szyty, więc nie ma tam za dużo elementów, które mogą się popsuć i potłuc w transporcie. To jednak folia bąbelkowa i wszelkie wypełnienia są naprawdę zbawienne dla cosplayera, kiedy wysyła swój kostium. Dlatego jeżeli macie taką okazję i macie właśnie jakieś wypełnienia ze starych paczek, jakieś folie bąbelkowe, jakieś worki z powietrzem, koniecznie zatrzymajcie je gdzieś w piwnicy czy gdzieś pod ręką, po to, żeby właśnie później wykorzystać je do następnych wysyłek. I czas na Tetris paczkowy. Na sam spód daję elementy, które mają najmniejszą szansę na to, że się popsują. W tym przypadku będą to na przykład właśnie tatuaże Divy czy jej peruka. Pamiętajcie o tym, żeby oszczędzać przestrzeń. Przy okazji, jak elementy nie będą ruszać się po paczce, jest o wiele większa szansa, że nic po prostu w środku się nie popsuje. Elementy szyte kostiumu, jak na przykład sukienka i bolerko, również spakowałam w foliówkę, którą po prostu wcześniej już miałam z jakiegoś zakupu. Tylko upewnijcie się, że wszystkie siatki, które pakujecie wasz kostium, są również czyste i nie ma tam jakichś okruszków, czy jakichś, starych rzeczy, paragonów. Na sam koniec pakowania mojej paczki lubię dodać taki mały gratisik. Nie jest to nic wielkiego. Zazwyczaj jest to po prostu wizytówka, jakby mój klient chciał się z mną skontaktować, a w jakiś sposób stracił na mnie namiary, jak i również jakieś słodycze i po prostu takie podziękowanie za zakup. Na koniec zaklejamy paczkę. I naprawdę zróbcie to porządnie, nie oszczędzajcie na taśmie, ponieważ ta paczka ma naprawdę przeżyć długą podróż. Osobiście zazwyczaj zaklejam ją na krzyż i wszystkie boki. Jeżeli na kartonie były już jakieś nalepki, których nie byliście w stanie zdrapać, to koniecznie później weźcie jakiś marker i zamalujcie je. Zwyczajnie kurier albo poczta może się pomylić i zeskonować na przykład nie ten kod kreskowy albo wpisać nie ten adres i ta paczka może po prostu się zgubić. Niestety w przypadku stroju Kotory nie znalazłam idealnego pudełka pod ten strój. Natomiast miałam w domu takie większe pudełko, które po prostu uznałam, że przetransformuję w idealną paczkę na ten cosplay. Nie jest to w sumie nic trudnego, tylko trzeba troszeczkę pomyśleć, jak ta bryła może się zmienić w mniejszą. Po rozcięciu paczki możecie mieć jakieś elementy kartonu, które nie do końca będą teraz pasować do całości, stąd żeby właśnie wzmocnić całą paczkę i jakby nie stracić tego kartonu, możecie po prostu przykleić go klejem na ciepło do całej konstrukcji. Ogólnie rzecz biorąc, jakiś grubszy karton, jakaś grubsza folia bąbelkowa i klej na ciepło może po prostu wzmocnić całą konstrukcję, przez to paczka będzie po prostu bardziej wytrzymała. Spakowałam wszystkie elementy kostiumu w foliówki. Akurat w mieszkaniu, które wynajmuję, było naprawdę sporo foliówek, które leżały i się kurzyły, więc stwierdziłam, że zamiast je wyrzucać, wykorzystam je do wysyłki. Co tu się podziało ze światłem na kamerze? To ja nie wiem, ale po prostu chciałam wam pokazać, że na przykład ten worek, w który właśnie pakuję moją spódnicę, był również wyciągnięty z jakiegoś innego pudła. To, co po prostu chcę wam przekazać, to pamiętajcie, nie wyrzucamy, a wykorzystujemy ponownie, o ile tylko się da. Recykling, baby! No dobra, ale raczej wiecie o co chodzi, więc przyspieszmy. Ola, szalona. Gdybym je tak pakowała na żywo, to byłoby o wiele szybciej. Niech ją ktoś powstrzyma. Chyba się zgodzicie, że jedyną słuszną muzyką, którą mogę wam teraz wkleić, będzie Déjà Vu, ale żeby pan YouTube mnie nie zbanował, to wrzucę wam Madlencie, która śpiewa Déjà Vu. Dzięki, Madzia. Tak. Bieganie w 90. to nowa droga, którą lubię być. Bieganie w 90. Ta na 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 na, ta na 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 i refren. Tutururu, 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 tutururu. Stój, szalony. No, dobra, chyba gotowe, nie?
Dobrej podróży, moje dzieci. Sprzedawanie i wysyłanie kostiumów może być naprawdę ciężkie. Nie tylko dlatego, że czasem jest nam po prostu trudno znaleźć jakiegoś kupca na wielką zbroję, miecz i skrzydła, jak i również po prostu wysyłanie takich kostiumów, które kiedyś właśnie stworzyliśmy, które były dla nas cenne i ważne, może być takie troszkę przykre. Uważam jednak, że sprzedaż kostiumów to jest bardzo często jedna opcja, zwłaszcza, że wielu z nas mieszka w dosyć małych mieszkankach właśnie, bardzo często nie ma w ogóle jakichś piwnic, czy właśnie jakichś strychów, stąd nie mamy gdzie upychać tych kostiumów, propsów, peruk i czasem po prostu trzeba się ich pozbyć. A mając opcję wyrzucając je gdzieś tam na śmieci, czy właśnie sprzedawając i w taki sposób zdobywając jakieś fundusze na następne kostiumy, żeby chociaż troszeczkę się one zwróciły, jest to dla mnie prosty wybór. Myślę również, że mając ponad 100 kostiumów na koncie i mieszkając w dość małym mieszkanku, jestem też przykładem na to, że po prostu się nie da. Patrzę w tym momencie właśnie na górę pudeł, które czeka na wysyłkę, czy właśnie na sprzedaż, czy komuś oddanie. Stąd po prostu wydaje mi się, że sprzedawanie jest dobrą opcją i mam nadzieję, że Wam również tym filmikiem to pokazałam. Na dole w opisie macie wszystkie linki do jakichś serwisów czy platform, o których wspominałam dzisiaj w filmiku, gdzie możecie szukać kupców na Wasze piękne kostiumy, a w międzyczasie zapraszam Was serdecznie do innych moich filmików. Jest tam dużo tutorialów i jakichś poradników i vlogów i właśnie jakieś opowieści z konwentu, więc serdecznie Was zapraszam do oglądania, a tu będzie subskrypcja, ewentualnie bycie moim patronem na Patronite. Serdeczne dzięki za dzisiaj i mam nadzieję, że widzimy się już w kolejną środę, ponieważ filmiki są u mnie co tydzień, więc pa, do zobaczenia i buźka!